Święta już za parę dni, zatem warto przygotowywać już coś, co powinno się gotować parę dni. Zapraszamy na nasz bigos à la myśliwski. No ja mam trochę inne zdanie, nie trzeba gotować parę dni. Ja na przykład nie lubię, jeżeli kapusta się rozpada. Poza tym każda gospodyni i tak doda takie składniki, jakie lubi. Czyli na przykład może dodać więcej grzybów suszonych i różnych innych produktów. Pitu, zabieramy się do gotowania. Zobaczycie dzisiaj, jak wygląda nasza podstawowa wersja bigosu. To jest nasza dziczyzna, czyli kotlety sojowe. Wrzucamy je do garnka i zalewamy wodą i gotujemy do miękkości. Musimy się trochę posiłkować naszą książką, ponieważ są to proporcje na jeden garnek, a w naszej pracowni tego bigosu powstaje 10-14 kg jednorazowo. Tutaj macie taką wersję na mniejszą rodzinę. 15 deko kotletów sojowych, zalanych wrzątkiem, do których dodajemy trochę soli i szczyptę pieprzu. Teraz zamieszamy, żeby pieprz i sól stały się częścią wywaru. W tym czasie możemy pokroić pieczarki, które zaraz usmażymy. My staramy się dodawać brązowe pieczarki, dlatego że one mają smak i aromat trochę podobny do grzybów leśnych i w ten sposób nie dodajemy suszonych grzybów, ale jeżeli chcecie, można zrobić full wypas. I pieczarki, i suszone grzyby, bądź same suszone grzyby. Każdy i tak dopasuje sobie swój bigos do swoich potrzeb i smaku. Kotlety już mięciutkie, można je przecedzić. I teraz musimy poczekać, aż lekko przestygną. A w tym czasie rozgrzewamy olej i smażymy pieczarki. My robimy to bezpośrednio w garnku, bo szkoda brudzić zbędnie naczynia. Takie z nas leniuchy. W trakcie smażenia solimy, żeby pieczarki szybciej puściły soki, zmiękły. No i najwyższy czas posiekać kapustę. Nie używamy świeżej kapusty, robimy bigos tylko z kapusty kiszonej, ponieważ obecna kapusta kiszona nie jest tak kwaśna jak ta, którą pamiętam z dzieciństwa. Wtedy trzeba było kapustę odciskać, przepłukiwać. A teraz zdarza nam się nawet dolewać soku z kapusty kiszonej. Jednak zanim posiekam ją do końca, musimy dodać przyprawy, żeby się zaczęły smażyć z pieczarkami. Pieprz ziołowy, czomber, majeranek i coś, co zawsze musi się znaleźć w bigosie, liść laurowy, jałowiec i ziele angielskie. Jałowiec, ponieważ bigos jest à la myśliwski. My dodajemy ziele, liść i jałowiec w całości, ale jeżeli ktoś nie lubi napotykać tych kuleczek i listków w bigosie, to może zmielić w młynku do kawy. Kapustę dorzucamy sukcesywnie w ramach krojenia. Wszystko zależy od tego, jak pani krojcza się streści. Pani krojcza się bardzo streszcza. Jeszcze należałoby dodać pieprzu, ale pieprz nie musi być tak podsmażany. O, my zamiast podlewania kapusty wodą będziemy mieli bardzo fajny sok z kapusty. Zobaczcie, ile soku się zrobiło. I tutaj też przy krojeniu każda gospodyni lubi inaczej. Niektóre chcą mieć bardzo drobno posiekaną kapustę. My należymy do tych, którym większe kawałki kapusty absolutnie nie przeszkadzają. No to już wiemy, że nigdy nie robimy tradycyjnego bigosu. Nie dodajemy mięsa, nie dodajemy białej kapusty, kroimy niezbyt drobno i jeszcze nie gotujemy kilka dni. Jak to się dzieje, że właśnie ten bigos jest hitem naszego food trucka? Wszystko to kwestia aromatów, które uzyskujemy z ziół, ze smażenia, z dobrej śliwki, powideł. I teraz, żeby bigos nie przywierał, dolewamy wcześniej wspomnianego soku z kapusty. Mała zmiana palników i zabieramy się za przygotowanie kotletów, które już na pewno wystygły. Ta zmiana nie wpłynie na smak potrawy, tylko po prostu będzie nam bliżej do przewracania kotletów. Ułatwi nam życie na pewno. Robimy to oczywiście na oleju, ponieważ bigos nie należy do lekkostrawnych i dietetycznych dań. Na to przyjdzie czas po nowym roku. I oczywiście też nie jest to czyste zajęcie w kuchni. Dlatego nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę. To jeszcze jeden powód, żeby bigos zacząć smażyć zdecydowanie wcześniej. Żeby mieć czas na wyczyszczenie kuchenki. No i oczywiście musimy pamiętać cały czas o mieszaniu bigosu. Dawaj. I w trakcie gotowania przykrywamy go, żeby szybciej zmiękł. Kotlety przewracamy na drugą stronę, żeby były równomiernie przysmażone. I tu oczywiście cały czas będzie się odbywała walka dobrego ze zdrowym. Przysmażamy mocniej, jest smaczniejsze.
przysmażymy mniej, jest zdrowsze. Sami musicie wybrać. Dobrze wysmażone kotlety zdejmujemy z patelni, kroimy je w paski, w kostkę i dorzucamy do garnka z bigosem. Oj tak, nasze są wysmażone. W święta musi być przede wszystkim smacznie. Kapusta już jest miękkawa i pora najwyższa również pokroić śliwki. Śliwki w naszym bigosie zastąpią wszelkie wędzonki. Dorzucamy je również do bigosu. I dokładamy resztę kotletów sojowych. Dusimy jeszcze chwilę i dorzucamy ostatnie składniki, które doprawią nasz bigos. Czyli koncentrat pomidorowy, Powidła śliwkowe, trochę octu balsamicznego, szczyptę cukru i to wszystko. Jeśli macie ochotę na wszystkie bożonarodzeniowe przepisy Atelier Smaku, znajdziecie je tutaj. i bigos nabiera bardziej bigosowego koloru. Trzeba go jeszcze poddusić. Albo chwilę, albo dłuższą chwilę, jak kto lubi. Nasz firmowy bigos z tych długo gotowanych wygląda właśnie tak. A ten wygląda tak, ale każdy już nadaje się do jedzenia. Zatem smacznego, na zdrowie i przede I wesołych wszystkim wesołych świąt. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi przepisami, Zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. Dokładne przepisy znajdziecie na stronie ateliersmaku.pl. znajdziecie tam również informacje o warsztatach i produktach Atelier Smaku. A gdybyście chcieli mieć wszystkie przepisy Atelier Smaku na swojej półce, znajdziecie je w naszej najnowszej książce Atelier Smaku 108 potraw bezglutenowej kuchni wegańskiej. Zapraszamy więc do naszego sklepu na ateliersmaku.pl.